Dashbur. Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, świt, poranek. Jest godzina 4 rano. Ruszamy na podchód. Także zobaczymy, co nam dzisiaj święty Hubert podarzy. Poszukamy jakiegoś ciekawego rogacza. Poszukamy dzików. Co Wam mogę powiedzieć? Dzisiaj dwie rzeczy mamy, które sobie będziemy testować, że tak powiem. Nie potrzeba do tego nocy, dlatego że w ostatnich materiałach widzieliście dużo Nocto i termowizji. Tak naprawdę na Waszą prośbę. Więc dzisiaj mamy, oczywiście powiem Wam później, co będziemy testować. Musi być już ładny dzień, ale broń już załadowałem, więc ruszamy sobie na podchód. Mam nadzieję, że coś uda się ciekawego nagrać, jakąś fajną przygodę przeżyć. Idziemy typowo popolować z podchodu. Trawy już wysokie, słuchajcie. No nie są to jakieś takie warunki bardzo sprzyjające. Łąki nie są w ogóle późno koszone, więc gdzieś tam idziemy głównie zobaczyć w takie miejsca, gdzie wiem, że te dziki są. Nie wiem, co się stało, ale od dłuższego czasu dziki bardzo intensywnie wróciły pod dęby. One mają teraz w tym polu teraz będą miały coraz więcej do jedzenia, natomiast w tym momencie ten żer jakby bardzo często je widzę, znaczy nie same dziki, ale ich tropy, ślady widzę pod dębami, widzę w miejscach, gdzie te dęby są. Ten rok ubiegły był bardzo obfitym rokiem nasiennym, więc dziki wróciły pod dęby. Więc przejdziemy się z krajem lasu, poszukamy tych dzików gdzieś tam przy jakichś remizach, ewentualnie jakiegoś fajnego, ciekawego rogacza spotkamy. Będzie mełkus, będzie coś ciekawego, to na pewno spróbujemy coś strzelić. Dobra, nie przedłużamy, ruszamy na podchód. Idziemy wzdłuż ściany lasu, to jest pole dębów jest i będziemy obserwować, czy gdzieś dzików nie ma albo na łące, albo gdzieś pod lasem. W tym miejscu, gdzie stoimy, chyba 16 lat temu, jak tutaj zaczynałem polować w tym kole, stała ambona. Ona była naprawdę w super miejscu, jeżeli chodzi o poranne zejście zwierza, bo za Michałem i za kamerą są już pola. Co nami jest taki największy kompleks leśny na tym obwodzie i cała ta zwierzyna na świcie schodziła tutaj. Łąki, które są koszone głównie w sierpniu. U nas nie ma hodowców bydła, tak jak na Mazurach na przykład, więc powiem Wam, że te łąki są koszone bardzo późno. Ale miejsce było przednie, można było przyjść tutaj rano i zawsze coś do tego lasu wracało. Dzisiaj z ambony nie polujemy z podchodu. Ruszam dalej. Stoimy w miejscu, w którym strzeliłem pierwszego dzika, jak zostałem członkiem tego koła. Zambona już się przewróciła, ząb czasu ją nadgryzł. Jeszcze nie z tej strzelałem, tylko z poprzedniej. Przyszedłem na pierwsze wejście. W kwietniu to było. Wejście wieczorne. I tu za plecami Michała z lasu wyszła watacha dzików i strzeliłem tu pierwszego dzika. Na tych łąkach. Idziemy dalej.
Doszliśmy do samego brzegu pola. Tu się zaczynają pola uprawne, po lewej ręce mamy łąki. Posiana gryka, nic na polu nie ma. Nie wiem, ani saren nie ma. Albo zaś te wilki się gdzieś tu zakręciły, nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Natomiast wiadomo, że dziki na razie na taką grykę chodzić nie będą, ale później już się będą pokazywać na tej gryce. Natomiast jest to fajne miejsce, jak u nas w łowisku tu się była kiedyś wysiadka tak zwanej złamanej sośnie, teraz już tej wysiadki dawno nie ma, ale to było bardzo dobre miejsce właśnie na świt, na rano, bo ta zwierzyna tędy ciągła. I się, jak była jeszcze papierowa książka, opisywało się rewir i niektórzy dopisywali złamana sosna. Czemu się złamała? Nie mam pojęcia, ale bardzo często ta zwierzyna stąd schodziła właśnie do tego kompleksu. I ten kompleks obchodzimy od strony południowej. Idziemy jeszcze zobaczyć na taki skłon, na łąki. Na miejsce, z którego ja osobiście strzeliłem naprawdę dużo dzików. Zaraz wam pokażę. To jest stara wysiadka na sośnie. Już bym na nią nie wszedł dzisiaj, bo już jest naprawdę wiekowa, ale miejsce jest przednie. I tam trzeba było naprawdę długo posiedzieć, szczególnie latem, bo te dziki potrafiły schodzić, jak w jednym z ostatnich odcinków wam mówiłem, naprawdę za dnia. Idziemy dalej. I to jest weksel, na którym ile ja tu razy przesiedziałem. Teraz pokażę wam zwyżkę, na tą zwyżkę się już wejść nie da. Ale to jest weksel, który ja spędziłem tu tyle świtów, poranków, brzasków, że szkoda gadać. Po prostu nie jeden dzik na tej łące się przewrócił. Tutaj ta zwierzyna schodzi, ma tą łąkę do przycięcia, już za nami jest ten kompleks leśny. I tu jest wysiadka na sośnie. No, nie wiem, ile ta wysiadka będzie miała lat, ale myślę, że około 40-50. Ona już była chyba z 2 czy 3 razy poprawiana. Ale miejsce przednie i nie bez kozery postawiłem kawałeczek niżej ambony. Zaraz zobaczycie. Teraz wam Michał pokaże jedną, uważam, że najlepszą zwyżkę na polowania ranne na dziki u mnie w obwodzie, tym, którym jesteśmy. Ruszamy dalej. No i tu jest ambona, o której wam mówiłem. Specjalnie postawiliśmy ją 150 metrów dalej od tej zwyżki, żeby było widać lewą i prawą stronę. I też stoimy akurat na wekslu, którym dziki przechodzą. Tutaj widać. No ewidentnie one tutaj chodzą, bo ta trawa jest świeżo pognieciona, więc pewnie tu wracają. Idziemy zobaczyć jeszcze za ambonę i wracamy w stronę lasu.
Słońce już wstało. Słuchajcie, dzień się zaczął. Już tak naprawdę, już za gór barskich wyszło. Nie wiem wam powiedzieć, co tam nowego mamy. Zmieniłem amunicję w Kiplaufie. Do tej pory strzelałem z normy z Vulcana 12,7 gram. Zmieniłem na RWS-a ID Classic. Tą amunicję, że tak powiem, znam, pocisk sam znam, ale z kalibru 7,64. Natomiast w 8,57 JRS nie używałem. Z normą się zrobił jakiś problem z dostępnością, więc powiem wam, że też mam sygnały od was, od wielu osób z Polski, że nie ma normy. Mi się też skończyła, więc pojechałem i kupiłem RWS-a. No zobaczymy. Ja dużo z Kiplaufa poluję, więc myślę, że przetestujemy, zobaczymy, jak się ten pocisk sprawdza. To jest stary pocisk. On się teraz nazywa ID Classic. Żurawie tam wtórują. Wcześniej się nazywał TIG chyba, albo TOK, już nie pamiętam, chyba TIG. Natomiast no zobaczymy, jak się będzie spisywał. Przystrzelałem, była minimalna różnica. Norma strzelała, RWS strzelał 4 cm wyżej i 2 cm w lewo. Korektę zrobiłem szybciutko i mamy przystrzelane. Idziemy dalej. Następna rzecz, którą wam pokażę, to tak naprawdę na koniec polowania, ale to pogadamy sobie później. Dobra, nie przedłużamy. Idziemy w stronę samochodu. Siądziemy do auta, objedziemy, słuchajcie, troszkę dalej, dlatego że uważam, że czas na rogacze to jest teraz. Te rogacze się dopiero podnoszą, słońce wyszło, a jak słońce wschodzi, to rogacze również. Dziki możemy jeszcze spotkać, bo jak dobrze wiecie, u mnie te dziki to schodzą bardzo późno, więc jeszcze gdzieś możemy kabany spotkać, aczkolwiek tutaj, w tej części, ja nie widziałem świeżych śladów dzików. Nie widziałem, po prostu obeszliśmy całą południową stronę lasu, zeszliśmy kawałeczek w dół zobaczyć, nie było niestety. Więc nawet tropy były, w sensie ta ścieżka, te weksle, które wam pokazałem, były w miarę wydeptane, no ale one tu mogą iść o każdej porze. Najlepiej na tej ambonie usiąść po prostu i rano siedzieć, tak, do godziny myślę 6:30. Ale my dzisiaj nie będziemy siedzieć, my dzisiaj chodzimy. Więc ruszamy dalej. Przejdziemy sobie do auta, mamy, nie wiem, około 1,5 km i przejedziemy sobie w drugą stronę. Jeszcze na samą końcówkę tego rewiru, bo widziałem tam fajnego rogacza. Może uda się go dzisiaj chociaż nagrać. Ruszamy dalej. Szliśmy w tą stronę, nie było nic. Zobaczcie, słońce wyszło, sarny też. Rogacz przed nami, młodziutki koziołek. Pierwsze, drugie poroże sobie tam żeruje i spogląda na rów. A tym rowem często dziki jeszcze wracają, więc podejdziemy kawałek, może już widziałem, że jakiś dzik tam będzie. Nas nie widzi, żeruje, ale co chwilę widzę podnosi łeb i patrzy w ten ols tam. Może tam jakieś dziki idą. Idziemy dalej. Przed chwilką widzieliście bażanta koguta, który sobie szedł, już nawet tokował. Cały czas mamy toki, a tu mamy bandytę, a tam coś idzie dalej. To jelenie chyba, Michał? No, jelenie. Tu mamy kota blisko, który sobie na polowaniu był nocnym, a tam jelenie wracają. Tam mamy przykład. Jakby to był czerwiec, moglibyśmy spróbować tą łanię podejść, bo jesteśmy w województwie dolnośląskim, ale o tym później, bo za chwilę u nas zaczyna się sezon na jelenie. I tu idzie łania, młoda łania, musiałbym podejść bliżej i kogut się odzywa i ocenić. A teraz idziemy na taki wąwóz zobaczyć, może będą dziki, a może będzie jakiś rogacz ciekawy. Także ruszamy. Mamy następne jelenie. Zobaczcie.
I tu macie idealny przykład, że drugie jarek po prawej stronie stojący to jest zeszłoroczna maja. Więc jakby to był czerwiec, to ja myślę, że ja bym się zdecydował na strzał, choćby ze względów kulinarnych. Z lewej strony macie dorosłą maję, z prawej to jest ciele ubiegłoroczne, więc naprawdę tegoroczna maja. I zobaczcie, jak pięknie stoi. Ze względów kulinarnych wręcz idealny wyrób. No wyrób to dopiero by był, ale powiem, że no trudno. Coś wam pokażemy i się szybko wycofamy. Tylko nie nawet, idź powoli, pod nogi patrz. Wycofujemy się, to jest ciele od tej łani, która była z tą zeszłoroczną łanią. Nie będziemy przeszkadzać, od razu obchodzimy dookoła i szkoda naszego zapachu zostawiać. Zmykamy stąd. Widzicie? Nie trzeba strzelać, żeby było polowanie udane. Praktycznie podchodząc w tej trawie spotkaliśmy ciele. No, to było ciele na 1000% tej łani, która była tam na polu. Ale widok przepiękny, także można, no tylko my naprawdę myśliwi i tacy pasjonaci przyrody mogą coś takiego zobaczyć. Wychodzimy na górkę, zawijamy w prawo, idziemy na auto. Powoli będziemy kończyć, ale sobie jeszcze pogadamy. Ruszamy. No i co, nasz podchód dobiega końca. Pochodzone. Słuchajcie, zwierza znowu opór, ale coś nam te dziki, mijamy się z nimi. Jak ich nie chcemy strzelać, no to są. Nawet jak je potrzebujemy nagrać wieczorem albo w porze nocnej, co widzieliście z jednym z poprzednich odcinków, to one są w dzień. Jak potrzebujemy je w dzień, to ich po prostu nie ma. Ale słuchajcie, super wyjście, naprawdę świetne, mi się podobało. Mi też się podobało. Michałowi też się podobało. Przeszliśmy parę kilometrów. Czoło mokre. Zresztą nie tylko czoło, bo zobaczycie zaraz. Mamy nowe buty na targach w Poznaniu. W firmie Outventure sobie wynalazłem buty z systemem BOA. Zaraz wam pokażę. No bo powiem wam tak. Wiele osób mnie pyta: Kamil, jakie kalosze kupić? Nigdy nie widzieliście mnie na kanale w kaloszach i ja w tych kaloszach prawie nie chodzę. Mam jakieś tam kalosze w domu, mam Aigle, mam Lachemo, ale powiem wam, że ja nie lubię w tych kaloszach chodzić. Mi one jakoś nie leżą. Zdecydowanie wolę buty typowe, takie trekkingowe, ale wysokie. I będąc ostatnio na targach w Krakowie, wpadły mi w oko z dwóch względów. Pierwszy to jest jakość wykonania i waga tych butów, a drugi to cena. Więc słuchajcie, buty z Berety, teraz wam pokażę. Dzisiaj sobie je pierwszy raz wziąłem. Mają ten system BOA, można go sobie zawsze dociągnąć, nawet by wypadały teraz. I co najważniejsze, zaimpregnowane, nie przemakają. I sobie w tych butach będę teraz hasał, bo na pewno do zimy, do mrozów będziemy je mocno testować, dlatego że ja wyciągnąłem je z pudełka, zaimpregnowałem, no i sobie
Jak widzicie, w trakcie rosy biegam. Buty nie są drogie, bo one kosztowały 1000 zł, więc nie ma tragedii. Uważam, że są podobne buty są dużo droższe. No i są przede wszystkim, to co mi pasuje, są bardzo lekkie. My sporo chodzimy, a teren mamy jaki mamy, dużo pagórkowaty, nierówny, więc je będziemy docierać. Zobaczymy, jak się będą spisywały po miesiącu, po 2 miesiącach, po 3, ale ogólnie na razie mi pasują, na razie są wygodne, więc powiem Wam, że na razie mogę powiedzieć, że polecam. A jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy po testach, bo nie jest sztuka wyciągnąć buty z pudełka i powiedzieć, że są fajne. To nie o to chodzi. Ja, jak wiecie, czy amunicję, czy broń, czy optykę, czy ciuchy, to testuję długo, żeby się przekonać, jak one się sprawują w każdych warunkach. I wracając jeszcze do polowania, koniec o tych butach. Amunicji już wiecie, będziemy z Kiplaufa polować z RWS-a. Wracając do tematu polowania. Widzieliście jelenie dzisiaj. No, pochodziliśmy, trochę jeleni spotkaliśmy. Nie jakaś zawrotna ilość, ale coś tam było. Dzisiaj jest 30 maj. Nagrywamy to dla Was 30 maja. Więc pojutrze już rusza sezon na jelenie, łanie i byki. Jelenie byki, ale nie wszystkie łanie i nie wszystkie byki. Byki w pierwszym porożu, czyli potocznie mówiąc szpicaki, których jeżeli pozyskacie w czerwcu, nie będziecie musieli ich przedstawiać do oceny prawidłowości, tak to pozmieniali. Natomiast nie możecie polować na te jelenie w całej Polsce w czerwcu, więc tylko w wybranych województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, chyba lubuskie, już nie pamiętam, pomorskie, to trzeba sobie tam sprawdzić. Ogólnie zachodnia ściana, tam gdzie tego jelenia jest sporo. No i cały czas jest kontrowersja, czy polować, czy nie polować, czy strzelać, czy nie strzelać. Rozmawiam z różnymi osobami, z różnymi ludźmi, spotykam, nawet myśliwych prezesów kół łowczych, którzy mają tego jelenia tu na Dolnym Śląsku w planach dużo. I jak słyszę taką rozmowę, my nie będziemy latem strzelać do jeleni, no to mnie trochę to słabi. Dzisiaj, jak widzieliście, mieliśmy łanie, zeszłoroczną łańkę, nie lubię tego słowa łańka, szmalkę powiedzmy, to też nie polskiego, ale niech będzie, już wolę szmalka jak łańka, ale zeszłoroczną łanię i można było ją spokojnie, gdyby to był czerwiec, spokojnie ją strzelić. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że to tam jest zapisane wyraźnie, dużymi literami, do Was mówię, myśliwych, którzy nie czytają do końca, że tam jest napisane łanie dwuletnie, nie 3-letnie, nie 4-letnie, nie 8-letnie, tylko w okresie letnim polujemy na łanie dwuletnie. Konsekwencje są takie, że jeżeli byście wyszli na polowanie, macie w odstrzale jeleń łania i strzelacie tą łanię w miesiącu czerwcu i ta łania fizycznie ma 5 lat, to macie takie same konsekwencje, jakbyście rogacza strzelili w grudniu. Identyczne. Więc tam jest wyraźnie zaznaczone, że łanie dwuletnie i ja osobiście, już kiedyś Wam wspominałem, jestem zwolennikiem tego, żeby te jelenie w okresie letnim strzelać. Dlaczego? Dlatego, że na cielęta w tych samych województwach polujemy do końca marca. Kiedyś polowało się do końca lutego, więc załóżmy, że jest jeszcze stary okres polowań, więc polujemy do końca lutego i 25 lutego każdy z Was idzie i tą łanię zeszłoroczną, która tam była, strzela jako ciele i mówi, że jest wybornie dobre, wybornie smaczne. Ale już marzec, kwiecień, maj, czerwiec, czyli tak naprawdę 3 miesiące później, marzec, kwiecień, maj się kończy, 3 miesiące później, już byście nie strzelali, tak? Więc to jest po prostu przewidziane dla myśliwych rozsądnych, dla myśliwych, którzy wiedzą, co strzelają i potrafią rozpoznać, tak? Potrafią rozpoznać tą łanię dwuletnią od łani 4-5-letniej. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli wychodzi Wam jedna sztuka, no wtedy się trzeba zastanowić. Głęboko się trzeba zastanowić, co to jest. Ale jeżeli Wam wychodzi łania, tutaj był idealny przykład, łania, zeszłoroczna łania, bum, strzelamy i mamy naprawdę luks mięsko. Więc powiem Wam, że jeżeli z punktu widzenia kulinarnego i z punktu zapobiegania szkód, takich dwóch aspektów, to odstrzał letniej jeleni jest jak najbardziej wskazany. Czy ja będę szpicaki strzelał? Nie będę szpicaków strzelał, ponieważ mając możliwość strzelenia łani dwuletniej i mając możliwość strzelenia szpicaka, wybiorę zawsze łanię dwuletnią, bo z tego szpicaka ja nie wiem, co będzie za 3, 4, 5 lat. Nawet jak on by był taki, to niech on sobie żyje, a zobaczymy, co nałoży. Dobra, to by było chyba na tyle. Wpadajcie na naszą stronę, wejdźcie na ogłoszenia, zobaczcie, co tam ciekawego, nowego, trochę się tam dzieje. Zaglądajcie na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama. Ja podejrzewam, że jak Wy oglądacie ten materiał, to my
To ty jesteś. To ja jestem w Afryce już, tak to wychodzi. Jadąc dzisiaj rano na polowanie, Michał przejrzał materiał, który mamy już na kanale, więc ja już jestem w Afryce. Michał dolatuje za parę dni, dlatego my intensywnie pracujemy, żebyście nie zostali bez odcinków. No już Wam mogę zapowiedzieć, że będzie przerwa w raportach, więc go na pewno nie będzie. Chyba tam 1 czy 2 raporty wypadną. A, tam może ja nagram. Aha, chyba że Michał nagra. No zobaczymy. Jak Michał coś tam Może wymyśli. Mariuszek nagra. Albo Mariuszek nagra, O, dokładnie. to też fajnie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie Wam nie umiem odpowiedzieć. Natomiast na pewno, jak Wy oglądacie ten odcinek, który my kręcimy dla Was 30 maja, to ja jestem w RPA, tak naprawdę, w Limpopo. No trzymajcie kciuki, tak? Zobaczymy, co nam tam uda się upolować. Plany są ambitne, co z tego wyjdzie, to jest tylko i aż polowanie, więc zobaczymy. Warto sprawdzić Instagrama, może się coś pojawiło. Tak, coś tam, jakieś relacje będę wrzucał. Nie wiem, jaki tam będzie zasięg, jak to będzie wyglądało z internetem, ale na pewno coś tam na Instagramie będę wrzucał, więc wchodźcie na relacje. Coś tam na Facebooka pewnie będziemy wrzucać. Myślę, że odcinków będzie z Afryki sporo, ponieważ jedziemy tam bardzo fajną grupą. Oczywiście Wam o tym opowiemy po powrocie i tam na miejscu, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, nie przedłużając teraz, kończymy ten materiał. Widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się odcinek podobał. No i jeszcze Wam jedno powiem, co na pewno, jak ja jestem w Afryce i mam nadzieję, że to jeszcze przed wyjazdem nakręcimy, no to polowanie oczywiście na burakach, więc będziemy atakować te buraki, bo najpierw zaatakują dziki, a później my zaatakujemy w zasadzie dziki na burakach. Więc się wybieram, pojadę objechać, zobaczyć, czy te dziki chodzą na te buraki, czy nie, i się przygotowujemy do takiego nocnego odcinka. Coś tam ciekawego na pewno będzie. Dobra, nie przedłużając, do zobaczenia i dasz bór w kolejnym odcinku.